Cześć, witam Was w 146 vlogu. Ściągnę sobie okulary. Moi drodzy, dzisiaj będzie o naprawie spłuczki. Naprawie, a raczej wymianie wszystkiego. Klient sobie zażyczył, żeby mu wymienić wszystkie bebechy, a zostawić ceramikę, czyli summa summarum wymieniałem dzwon, tak zwany dzwon, zawór spustowy, zawór napełniający, wężyk, uszczelki, śruby, czyli wszystko co kibelek ma do wymiany. Pozostała tylko stara część ceramiczna. Do tego jeszcze powymieniałem zaworki, czyli zaworek do tej spłuczki i zaworek do pralki, które te już były zakamienione i nie chciały się zamykać, otwierać. Także praca, że tak powiem, standardowa. Już tam kiedyś nawet chyba pokazywałem jakąś tam naprawę czy wymianę spłuczki. No tutaj postanowiłem jeszcze raz pokazać, bo każda praca jest inna. Mam nadzieję, że również Was zaciekawi. Także Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Dziękuję Wam oczywiście za te wszystkie subskrypcje, za komentarze. Bardzo mi się też podoba, że zadajecie pytania, pytacie się. Zawsze chętnie, jeśli będę w stanie, odpowiem, podpowiem. Tutaj nie ma najmniejszego problemu, także zapraszam do uczestnictwa w tym kanale, zadawania pytań, rozmów. Postaram się na każde Wasze pytanie w miarę możliwości odpowiedzieć. A teraz cóż, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. No i oczywiście jak zawsze do zobaczenia za tydzień przy następnym vlogu. Cześć! No hej, teraz pojedziemy, moi drodzy, taką typowo hydrauliczną, naprawczą robótkę zrobić. A dokładniej chodzi o wymianę tych wszystkich bebechów w spłuczce. Tylko tutaj spłuczka, z tego co wiem, tam zawór napełniający jest pionowy, czyli podłączany od spodu tego zbiornika na wodę. No i wymiana dwóch zaworków, czyli zaworku do pralki, to jest 3/4 i zaworek do spłuczki. Tam jeszcze nie wiem, czy tam będzie jedna druga, czy 3/8, to zobaczymy na miejscu. No i jak się będzie to wykręcało, czy nie będzie jakichś tam niespodzianek przy wymianie takich zaworów starych. Często się urywają gwinty, zostają w środku, ale zobaczymy, jak to będzie na miejscu. Także spłuczkę na pewno całą trzeba będzie rozebrać, rozkręcić, bo jak ten cały dzwon, ten zawór spustowy, zawór napełniający, to trzeba wszystko to niestety, ale rozebrać, żeby zrobić. Także co, jedziemy i będziemy działać. Do zobaczenia na miejscu. No i tu mamy pacjenta, którym się dzisiaj zajmiemy, czyli nasza spłuczka, nasz kibelek. Oczywiście trzeba to wszystko najpierw rozebrać, to stare powykręcać, żeby założyć nowe. Zawsze się oczywiście zaczyna od ściągnięcia dekla, tutaj demontażu po kolei. Jak widzicie, bardzo brązowe wszystko jest, zakamienione. Już mocno wyeksploatowane. Tutaj muszę wybrać trochę tej wody, resztkę. Zwróćcie uwagę na szmatę, ile tam kamienia, tego osadu z tej wody, jak zakamieniona woda jest. Tutaj wybieram wodę, żeby przy rozkręceniu tego pojemnika na wodę, po prostu jak najmniej tego brudu, tej brązowej wody poleciało na podłogę. Także dużo tam nie zostało. Teraz wykręcimy wężyk. Tu jeszcze widzicie nowe części.
Tutaj tak jak klient sobie zażyczył, wszystko będzie nowe, łącznie z zaworkami, bo zaworki też zakamienione, już nawet ich ruszyć nie można, także przy okazji też wymienię. Tutaj nie wziąłem kluczy, ale uniwersalnym morsem, żabką odkręcić można niemal wszystko, poluzować. No i wężyk mamy odkręcony. Teraz będziemy mogli cały pojemnik odkręcać, oczywiście od spodu śruby, śruby, dużo opowiedziane, tutaj były jak to w chińskich kibelkach, plastikowe te śruby, także to wyrzucimy, wstawimy nowe stalowe. Tam już już popuszczało, te uszczelki były zmurszałe, także to wszystko wyrzucamy. Z jednej i z drugiej strony, bo ten zawór, ten napełniający, jak widzicie, już był wymieniany kiedyś, ale też już nie zatrzymuje wody, powoli tam przepuszcza. I teraz tak, cały pojemnik ściągamy, to na razie na bok, do wanny. Tutaj zobaczcie, co z tego wypływa. Ten wężyk też już sztywny, też oczywiście będzie wymieniony i teraz się zabiorę za wymianę zaworków. Jak mam pojemnik na wodę zdjęty, jest po prostu o wiele wygodniej. Tutaj jak widzicie jest zawór od pralki, czyli wąż od pralki. Odkręcam. Tam niżej macie zaworek właśnie do spłuczki, który też będziemy wymieniać. No i tutaj nowe zaworki. Jeden właśnie do spłuczki, drugi do pralki. Teraz ustawiam w pozycji zamkniętej od razu, bo później tam wodę będę musiał puścić, sprawdzić, czy dobrze przykręcone, czy nie cieknie. No i teraz jak zawsze uszczelniam gwint. Na jednym, potem na drugim se przygotuję i potem będę wykręcał te zaworki i wkręcał te nowe. Mamy przygotowane, możemy brać się za wykręcanie tych starych. Tutaj skontruję, żeby mi się tam gdzieś nie odkręciło, nie poluzowało przy wykręcaniu zaworu. I tutaj kluczem hakowym wykręcam stary zawór. W takich ciężko dostępnych miejscach ten klucz hakowy jest niezastąpiony, można powiedzieć. Tam jest miejsce na zaworkach, w większości przypadków na kluczyk płaski, ale to pod warunkiem, że jest dostęp do tego, żeby wykręcić. Jeśli nie ma dostępu, właśnie klucz hakowy załatwia sprawę. Tutaj mam duży, ale jak się ślizga, jest też mniejszy, także zawsze któryś będzie pasował. Ten zawór dość mocno siedział, ciężko było go wykręcić, ale
dało radę. Jak nie kluczem, no to morsem dobrze zacisnąć i albo urwie gwint, albo się wykręci. Zawsze są dwie opcje. Jak widzicie, miejsca tutaj za wiele nie ma, chociaż i już robiłem w ciaśniejszych miejscach, także nie ma tragedii. No i zawór mamy wykręcony, teraz możemy powkręcać nowe zaworki. Tutaj trzeba zawsze, obojętnie co się wkręca, to dobrze złapać gwint, żeby potem nie przekosić, nie zerwać gwintu, bo może potem być problem z dokręceniem, żeby nie ciekło. No i przykręcamy zaworek do spłuczki. No i zaworek do pralki. No, także zaworki mamy wymienione, teraz jeszcze trzeba spuścić wodę z rury. Zobaczcie jeszcze, co tam z rury poleci przy tym, także zawsze należy spuścić wodę, żeby to potem nie poszło do pralki czy tam do spłuczki, bo może nowy zawór po prostu zapchać tym syfem. Zwróćcie uwagę, co z tej rury jeszcze wyleciało. No, ale takie są uroki starych instalacji. No i teraz tutaj wąż do pralki już mogę przykręcić. No i puściłem, jeszcze powycieram, posprawdzam, czy wszystko jest szczelnie połączone. Teraz tak, tu położę szmatkę, bo teraz się weźmiemy za wymianę tych bebechów w tym zbiorniku na wodę. Czyli to wszystko, co tu pozostało, wykręcamy i wyrzucamy, będziemy zakładać nowe. Czyli wężyk pójdzie też precz, on już tam sporo lat ma, już taki sztywnawy był, także no już pora na niego była, żeby go wymienić. No i teraz ten zawór napełniający, jak widzicie, jest pionowy, czyli wkręcany do spodu pojemnika na wodę. Przeważnie właśnie są zawory napełniające boczne, no są też właśnie przeważnie w tych chińskich spłuczkach od spodu. Jak widzicie, też było to wymieniane, już nie wygląda za ciekawie. No i teraz ten cały kosz od zaworu spustowego, to od spodu wykręcamy tą nakrętkę i wtedy ten cały kosz odejdzie. Jak widzicie, wszystko jest tak zakamienione, że to już tragedia. No i te plastikowe śruby mocujące też to wyrzucamy. Tutaj założymy też nowe. I właśnie od tych śrub zaczniemy. Jak widzicie, nowe, metalowe.
Teraz tak, tam metalowa podkładka i uszczelka stożkowa od środka. I drugi dokładnie to samo. Ten motylkowe nakrętka, śrubka, podkładka gumowa zostaje, a czarna stożkowa i podkładka metalowa idą do środka. I teraz tak, uszczelkę gumową pierwszą, uszczelkę metalową i nakrętkę. Na razie to wszystko palcem dokręcamy, potem to będziemy dokręcać mocniej, żeby tam dobrze uszczelniła ten zbiornik. I w przypadku drugiej śruby dokładnie to samo. Uszczelka gumowa, podkładka metalowa i nakrętka. No i jak mamy to złapane, teraz, no tu jak Wam mówiłem, zapomniałem wziąć swoich kluczy płaskich, także tu nie chciało mi się lecieć do samochodu, także tutaj sobie musiałem poradzić tym, co miałem w torbie narzędziowej. I tam kombinerkami też można to spokojnie dokręcić. No nie jest to w pełni profesjonalne, jak powinno być, ale no nie znaczy, że się źle zrobi. I tutaj jak się śruba obraca, trzeba skontrować, żeby to dociągnąć. To się morsem łapie i tak, żeby się ta główna śruba nie obracała i wtedy dokręcamy, dociągamy to. Już tam Wam nieraz mówiłem, żeby to dociągnąć solidnie, ale z wyczuciem, no bo jak się przesadzi, to po prostu pęknie ten pojemnik. No i w przypadku drugiej dokładnie to samo robimy. No i tu już mamy zrobione, śruby zamontowane, teraz możemy montować dalej. I teraz nowy zawór napełniający. W tamtym starym gwint był plastikowy, w tym już jest mosiężny, już takiej troszkę lepszej jakości ten zawór napełniający. Czyli odkręcamy nakrętkę i zdejmujemy nakrętkę i tą białą podkładkę. Czarna uszczelka stożkowa zostaje. To wkładamy od środka. I od drugiej strony podkładka. Mam dobrze ucelować, żeby ta uszczelka dobrze w ten otwór weszła i tutaj teraz dokręcamy to nakrętką. No i niestety, ale morsem, bo tak jak mówiłem, kluczy zapomniałem. Morsem dokręcamy to tak, żeby dobrze tam uszczelnić. I zawór napełniający mamy nowy zamontowany. Teraz nowy wężyk, to od razu, żeby po prostu jest wygodniej, od razu można tutaj do tego zaworu wężyk przykręcić.
Tu mamy zmontowane i ostatni element, który musimy zamontować przy zdjętej pojemniku na wodę, czyli ten kosz na zawór spustowy, czyli to wypinamy i sam kosz będziemy montować, potem resztę już na złożonym zbiorniku. Czyli tutaj taką musimy wziąć uszczelkę i tą nakrętkę, którą od spodu będziemy przykręcać. Uszczelkę zakładamy na kosz, od środka zakładamy i od spodu przykręcamy ściągamy to wszystko tą nakrętką. No i tutaj takim odpowiednim kluczem to dociągamy. Można powiedzieć, że mamy to, co najważniejsze, te uzbrojone, poskręcane, pozakładane, oczywiście nowa uszczelka. To zakładamy na tą nakrętkę i teraz możemy już założyć i skręcić pojemnik na wodę właśnie z resztą tego kibelka. Tutaj trzeba pamiętać, tą uszczelkę trzymać, żeby ona gdzieś tam nie spadła, nie przesunęła się, bo przy spukiwaniu będzie po prostu ciekła. No i teraz skręcamy to, czyli zakładamy metalową podkładkę i motylkową nakrętkę. I dokręcamy z jednej i z drugiej strony. I też to tam dociągamy, żeby ta uszczelka piankowa, która łączy właśnie pojemnik na wodę i cały ten kibelek, żeby to wszystko tam dobrze uszczelniło, trzeba to dobrze ze sobą po prostu ściągnąć. Jak już tam jest dociągnięte, to na przemian trochę z jednej, trochę z drugiej. Wszystko oczywiście robić z wyczuciem, nie przesadzać z dokręceniem, bo i w tym przypadku może po prostu pęknąć ten pojemnik. No i jak mamy zbiornik przykręcony, to możemy podłączyć wężyk do zaworku, który wcześniej, jak widzieliście, był wymieniany. Dokręcamy i tu już mamy zamontowane, pozostało nam założyć jeszcze ten cały mechanizm spustowy. Tutaj blokady, luzuję blokady, oczywiście wysokość trzeba będzie ustawić do spłuczki, do tego dekielka, tak żeby to wszystko ładnie ze sobą spasować. Na razie to wszystko powypinane, na razie właśnie w ten kosz wpinam ten cały mechanizm. Tutaj ustawiam wysokość i tam oczywiście wtedy blokuję. Przykładam, sprawdzam, ten dekiel przykładam, sprawdzam, czy tutaj będzie pasowało wszystko. To musi się po prostu zgrać wszystko z przyciskiem, żeby ten przycisk gdzieś nie sterczał, żeby był dokręcony do końca, ale również, żeby był dobrze spukiwało, nie opierało się nigdzie. Jak to wszystko mamy ustawione, to możemy poblokować i
puścić jeszcze oczywiście wodę, sprawdzić, czy to wszystko jest tam szczelne, czy się w odpowiedniej pozycji woda zatrzymuje, nie przelewa się. No i tutaj puściłem wodę teraz. Teraz poczekam, aż się napełni, czy się właśnie w odpowiednim momencie zatrzyma, czy nigdzie przy spłukaniu nie ma wycieków, bo zanim ten dekiel się założy, trzeba wszystko posprawdzać. Jak jest wszystko ok, możemy założyć dekiel, przykręcić ten przycisk. Jeszcze oczywiście z przyciskiem sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. No i jak jest ok, nic nie wycieka, nic nie cieknie, czyli jest zrobione i tak to wyglądało. No i tak, moi drodzy, tu zrobione, jak widzieliście. Wszystko wymieniłem w tej spłuczce, została tylko ceramika stara, łącznie ze śrubami, uszczelką, chiński kibelek, ale wszystko polskie teraz powkładałem. Zresztą tam widzieliście, jaka woda była jaka woda zakamieniona, jak tam brązowo w tym kiblu, ale to wszystko woda i kamień niższy, także generalnie zawory wymieniłem, bo faktycznie tam się rozpadały. W kiblu wszystko, od śrub mocujących, uszczelek, zawór napełniający, spustowy, wszystko nowe pozakładałem, także na jakiś czas będą mieli spokój. I na dzisiaj to tyle. Cóż mogę więcej dodać? Dzięki za oglądanie i do zobaczenia przy następnych robotach jak zawsze. Cześć!